Hej kochani, dzisiaj na specjalne życzenie panel czy też ekran okienny z ozdobną taśmą na dole, z ozdobnymi frędzlami zamiast koralików, o które prosiła jedna z osób, które mnie oglądają, ale niestety dzisiaj nie mam koralików. Ta sama zasada, doszyję frędzle. Zainteresowanych zapraszam bardzo, bardzo serdecznie i wszystkich, którzy mnie oglądają, wszystkich serdecznie pozdrawiam. Dzięki, że jesteście. Po prostu jestem pod wrażeniem. Dzięki, oglądajcie ten oto filmik. To będę potrzebowała do tego kawałek tkaniny. Ja tutaj mam 1,30 m szerokość i 1,60 m wysokość. To już jest z dodatkiem na szwy. Jaki panel, jaki ekran interesuje Ciebie, jakie wymiary masz, to już myślę, że sobie z tym poradzisz, a jeśli nie, po prostu napisz, zapytaj, z przyjemnością odpowiem. Więc tak, to już mam skrojone, tak. Kroiłam woal za pomocą wyciągania nitki. To też już jest w jednym z moich filmów. Pierwsza rzecz, którą robię, obszywam boki, robię szerokie założenie. Wtedy panel będzie wyglądał troszkę inaczej. 5, czyli 5 i składam na pół i mam 2,5. Dlaczego takie szerokie podłożenie? Dlatego, że no tak sobie wymyśliłam. Można szyć, zakładać na centymetr i centymetr. Ale ja dzisiaj robię 2,5 na 2,5. Każdy może sobie pomóc szpilką lub żelazkiem, zaprasować sobie bok i potem dopiero szyć. Kochani, boki obszyte, teraz należy je wyprasować, ale zanim to zrobię, obszyję sobie od razu górę. O co chodzi? Więc tak, zaprasowane na 8 cm, podkładam sobie centymetr i też możecie używać szpileczek do podpięcia, żeby Wam nic nie uciekło, równiutko. Wysokość tunelu zależy od grubości rurki karnisza. Także to sobie też musicie zmierzyć, czy macie wąski karnisz, czy szeroki karnisz, jaki tunel najlepiej będzie Wam odpowiadał. I też pracuję z miarą 8 cm, centymetr zakładam. Początek pomału, naciągam równo górę i dół, nie przeciągając nic absolutnie, żeby druga strona wyszła tak samo. I już praktycznie zbliżam się tutaj do końca. Układam równo brzeg. Układam równiutko. Równo naciągam.
Mocowanie dość gęste, żeby się boczki nie popruły i to już gotowe. Następna rzecz to zrobienie sobie znaczeń, w którym miejscu ma przypaść taśma pionowa. Taśma pionowa, zaraz tutaj, gdzie mam taśmę pionową? Będę wszywała taśmę pionową o szerokości 2 cm i ona będzie marszczyła raz przy razie, taka harmonijka, powiedzmy. Tą taśmę będę przyszywała 30 cm od brzegu, czyli tak, bok, tutaj mam bok, dół, bok i 30 cm od brzegu. Teraz też będę pracować z miarą 30 cm od brzegu. Zaznaczę sobie te 30 cm, jak daleko mój panel będzie miał tunel do drążka na wysokości, zaraz Wam powiem, na wysokości 70 cm, czyli mniej więcej w połowie po przeszyciu tunelu. Czyli jak zrobisz tunel u góry, złożysz na pół, przeprasujesz sobie, żeby był ślad połowy, widać, tak? Połowy tego ekranu i do tego momentu od dołu do góry przyszywam taśmę. Nic nie podwijam, tylko szyję tak jak leży, tak? Czyli 30 cm od brzegu sobie znaczę, najlepiej szpileczką, 30 cm i szyję. Dokładam taśmę. Co kawałek można sobie, a może sobie wezmę z tej strony 30 cm, z tej strony sobie dołożę, tak żeby bardziej było w bok. Mocuję. Końcówka. Zapinam szpileczką. Oczywiście taśmę przyszywam po lewej stronie.
I wiecie co, mogłam to zrobić wcześniej, ale po prostu nie chciało mi się tutaj szpilkować po kolei. Wolę to robić od razu pod maszyną. Wiem, że to trochę więcej czasu zajmuje, ale no tak już mam, że od razu sobie szpilkuję przy szyciu. I teraz tak, tutaj już widać tą linię, którą sobie zaprasowałam do końca tej taśmy. Więc w tym momencie, w tym zgięciu od prasowania obcinam taśmę. Doszywam do końca. Nawet za daleko trochę podszyłam. Obracam na iglę. Wyciągam sznureczek z taśmy. Przekładam go na bok. Szywam górą. Odwracam. I teraz jadę w drugą stronę, tak? Czyli drugi bok obszywam taśmę. Mocowanie i zrobione. I druga taśma. Też 30 cm od drugiego brzegu. I przy okazji od razu wiążę sobie na supeł końcówkę taśmy u góry. U góry. Tunel mocuję na 2 cm. Mierzę co kawałek 2 cm i tutaj musi być wszystko równiutko, żeby nie było z jednej strony 2 cm, a z drugiej strony 2 cm i 2 mm. Z prostego powodu, że jeśli taka sytuacja będzie miała miejsce, to ekran będzie krzywy i będzie to widać w oknie. 2 cm. Zbliżam się do taśmy. Przeszywam razem z taśmą. Teraz ostatnia rzecz, którą będę robić, a mianowicie będę podwijała dół. Najpierw podwinę sobie dół na centymetr i centymetr, a dopiero wtedy przyszyję taśmę z frędzlami. Centymetr na centymetr. Wyciągam sznureczek. Podtrzymuję go, żeby nie przeszyć. Tutaj
możecie sobie obszywać wszystko lamówką. Ale najprostszy sposób i najtańszy sposób to jest obszyć boki i dół bez lamówki. Sznureczki przekładam tak, żeby ich nie przyszywać, tak? I już prawie koniec. No, gdzie mi się schowały? Tutaj. Okej. Ich nie przeszyć, bo jak je przeszyję, to no to nie będę mogła ich ściągnąć. Dobrze. Dobrze, teraz przekładam na prawą stronę dół, przekładam na prawą stronę i tak jak powiedziałam i pozdrawiam tutaj panią, która w ostatnim czasie prosiła o poradę, jak uszyć panel z koralikami. Więc kochana moja, ta sama zasada, koraliki i frędzle. Zawsze koraliki mają jakąś taśmę, szerszą lub węższą u góry, którą po prostu się przyszywa. I to jest cała filozofia. Tak samo się przyszywa, jak teraz przyszyję do swojego ekranu frędzle. Trochę się zawieszam dzisiaj, nie wiem czemu, ale się zawieszam. Okej. Dobrze, teraz prawa strona, lewa strona. Przypuszczam, że taśma z koralikami też ma lewą i prawą stronę, jeśli chodzi o przyszywanie, więc ja sobie tutaj podwijam tylko boczek. Oczywiście można przyszyć taśmę lub koraliki, zanim szyjesz boki. Tutaj to już jest kwestia wyboru. Dobra, składam równo frędzelki do boku. Podkładam, żeby się boczki frędzli nie pruły i szyję najpierw górą. Mocuję, przykrywam, staram się przykryć szef, który jest pod spodem i doszywam frędzle równo, naciągam wszystko równo.
Obszyta będzie jedna strona i druga strona również. Czyli dwa szwy, jeden z brzegu i drugi z drugiej strony lub po środku. Tak na wzmocnienie zawsze dwa szwy są o wiele lepsze jak jeden niepewny. Dobrze, doszywam. Uwaga, żeby nie podeszło pod maszynę, żeby koralik nie podszedł pod maszynę, ponieważ myślę, że wtedy będzie po igle. I tu w przypadku frędzli to samo. Tutaj igła się nie złamie, ale przyszyją się frędzle i będzie trzeba pruć. Równo do każdego boku. Ścinam nadmiar dopiero kiedy zbliżam się do końca, ponieważ najpewniejszy sposób, wtedy wiem, że nie zabraknie mi frędzli, taśmy z frędzlami, a jak skroję sobie przed szyciem, utnę przed szyciem, czasami będzie tak, że czegoś mi zabraknie, albo spodu, albo wierzchu. Ok, kończymy. I druga strona, drugi szewek. Naciągam równo. I już kończę. Teraz tylko żelazko, drążek i wieszamy na okienko. Dobrze. Kochani, panel okienny, ekran, jak zwał, tak zwał. Naprawdę, może nie 15, ale te 20 minut wystarczy na to, żeby powstało coś takiego. Prosto, szybko i efektownie. Kochani, dziękuję Wam za dzisiaj. Pozdrawiam Was naprawdę serdecznie jeszcze raz. Wiem, że zawsze robię to 2 razy. Nieważne. Udostępniajcie moje filmiki, jeśli Wam się podobają. Komentujcie, łapki w górę, subskrybujcie mój kanał i oglądajcie następne filmy. Pozdrawiam Was cieplutko, byle do wiosny. Pa!